Wiecie, jak mówię komuś w Polsce, że mieszkam w Australii, to pierwsza reakcja jest zawsze taka sama. O Sydney, o Melbourne. I jak opowiadam, że Perth, to widzę takie wielkie oczy i pytanie, a gdzie to jest? No właśnie. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, dlaczego my świadomie, z pełną premedytacją wybraliśmy Perth. Nie Sydney, nie Melbourne, tylko właśnie Perth. I powiem Wam szczerze, że po tylu latach ani przez sekundę tego nie żałowaliśmy. Zostańcie do końca, że wielu z Was może się zaskoczyć. Zacznę od czegoś, co dla mnie osobiście ma ogromne znaczenie. Od spokoju. Pamiętam, jak przyjechaliśmy tu na początku, pierwszą rzeczą, która mnie uderzyła, to była cisza. Taka normalna, wieczorna cisza. W Polsce, przynajmniej tam, gdzie mieszkaliśmy, zawsze coś się działo. Wiadomo, jak to w blokach. Sąsiedzi, ruch na ulicach, muzyka za ściany. No, w blokach było wszystko słychać. Co sąsiad gotuje i co u niego słychać w danym momencie. A tutaj o 9 wieczorem wychodzisz przed dom i słyszysz świerszcze, cykady i tyle. I to nie jest tak, że tutaj nic się nie dzieje, bo tak co niektórzy spostrzegają Perth. Perth to jest duże miasto, ponad 2 miliony ludzi, zbliżających się do 3. Ludzie tutaj szanują swoją prywatność i szanują prywatność sąsiadów. Nikt nie zagląda przez płot, nikt nie komentuje, kto o której wrócił do domu. Każdy żyje swoim życiem i daje żyć innym. Co mam na myśli? Powiem Wam taki przykład z mojego doświadczenia, z mojego życia tutaj. Moja starsza córka wychodziła za mąż. Pierwszy dzień wesela, o tym opowiem kiedyś, o weselu, jak tutaj wygląda, ale wspomnę tylko, że drugi dzień wesela robiliśmy właśnie tu u mnie. Nie było winogron, bo to była zima, australijska zima, ale powiem Wam, nikt nie robił problemów. Było tutaj prawie 50 ludzi na tym moim obejściu tutaj. Ale co tutaj się robi, żeby nie było problemów? Przede wszystkim informuje się sąsiadów. Informuje się sąsiadów, że dnia tego i tego, w tej godzinie będzie na przykład, będą poprawiny, tak? Weselne. Wkładaliśmy do skrzynki każdemu sąsiadowi tutaj w okolicy, że będzie tak, takie zdarzenie będzie miało miejsce pod tym adresem. I powiem Wam, żaden z sąsiadów, nikt nie zrobił nam problemu. Każdy mówił: bawcie się dobrze, szczęścia dla młodej pary, celebrujcie. Nikt nie zrobił żadnego ale. Bezpieczeństwo. To jest następny punkt, który mnie tutaj fascynuje w Australii. Ja wiem, kamery, monitoring na ulicy, w centrach handlowych, na parkingach. To nie jest nic złego z mojego punktu widzenia. Ja się tu czuję bezpieczna o każdej porze dnia i nocy. Oczywiście zdarzają się kradzieże, jak wszędzie. No, są dobrzy i źli ludzie, jak na całym świecie. Ale ja osobiście czuję się bezpieczna. Przynajmniej tu, gdzie mieszkam, czuję się bezpieczna. Mogę wyjść wieczorem na spacer z psem i nie oglądam się na prawo i lewo za siebie, czy ktoś za mną nie idzie, bo czuję niepokój. Nie. To jest właśnie coś, co po latach doceniam coraz bardziej. Wychodzimy z psem o 9, o 10 wieczorem i nikt nie czuje uczucia strachu. A to jest ważne, bo strach potęguje stres. Wiem, że wielkie miasta, tak jak Sydney i Melbourne, mają swoje piękne strony. Nie neguję tego, ale mają też więcej chaosu, więcej stresu, są bardziej zabiegani. Perth jest taką oazą spokoju i nam to pasuje, kochani. Idealnie. Wielu z Was interesuje i też może zaskoczyć. Western Australia, czyli zachodnia Australia, ten nasz stan tutaj, to jest jeden z najbogatszych stanów w Australii, w całej Australii. I nie mówię tego tak sobie, żeby mówić wow, bo tu jest najlepiej. Nie, nie. Tu są kopalnie złota, żelaza, gazu ziemnego. Tu naprawdę się kręcą duże pieniądze. I te pieniądze widać w infrastrukturze,
w drogach, szpitalach i jak to miasto się szybko rozwija. Jak jedziecie samochodem po Perth, to co chwilę widać żurawie, widać nową budowę, nowe osiedla, nowe szkoły, nowe centra handlowe. To nie jest miasto, które stoi w miejscu. To jest miasto, które rośnie, które się rozwija, które inwestuje właśnie w tym regionie. I teraz to, co chcę szczególnie podkreślić. Praca, bo wiem, że wielu z Was myśli, no dobrze, Basiu, ale co ja tam będę robić? Zmywak? I od razu powiem, nie mam nic przeciwko pracy na zmywaku. Każda praca jest godna szacunku. Każda uczciwa praca ma swoją wartość. Ale chcę Wam pokazać również, że w Perth są też inne możliwości. Tu trzeba ludzi na kopalniach. I to są naprawdę bardzo dobrze płatne prace. Mam Polaków i Australijczyków, którzy pracują w mining, czyli na kopalniach i zarabiają naprawdę duże pieniądze, że w Polsce mogliby tylko o tym pomarzyć. Sektor budowlany, boom, który jest teraz, co chodzi o nieruchomości. Ceny idą na łeb, na szyję. Ciągle potrzebują rąk do pracy. Murarzy, elektryków, hydraulików, sektor medyczny, pielęgniarki, opiekunowie, fizjoterapeuci. Cały czas szukają ludzi. Cały czas szukają ludzi. I nie mówię tylko o tych 3 branżach: kopalnia, budownictwo i medycyna. Nie, nie. Tu trzeba mechaników, tu trzeba spawaczy, tu trzeba kierowców. Jak wiecie, Australia jest olbrzymia, więc kierowcy są tu, zapotrzebowanie na etat kierowców jest po prostu olbrzymi. Inżynierów, informatyków, fachowcy są tutaj na wagę złota. Dosłownie. Najgorsza jest wiza, ja wiem, ale jeżeli już ten etap sobie ogarniecie, popatrzcie, macie naprawdę niektórzy złote ręce, złote zawody, nie zdolać nic ująć. No wiecie jak to jest. Ja będę zachwalać Perth pod każdym względem, bo mi tu odpowiada wszystko w 100%. I mojej rodzinie również. Teraz moja taka ulubiona część, bo dużo z Was również pisze w komentarzach na temat tego, jak jest z polską społecznością, co tam macie w tym Perth, jak to wygląda. No więc teraz moja ulubiona część. A wielu z Was zadaje pytanie: Basiu, ale czy tam jest coś polskiego? Czy nie będę czuł się samotnie? No i tu Was zaskoczę, bo w Perth mamy taki kawałek Polski, tak naprawdę. I czasami można się zapomnieć, że jesteśmy w innym miejscu niż Polska. A co mam na myśli? Zacznę od polskich klubów. Klub Krakowia, klub Sikorski. Są 2 różne kluby polskie. Mamy ich 2. Tam ludzie się spotykają, tam są imprezy, tam organizują wigilie i różne inne święta narodowe polskie, zabawy sylwestrowe. Można przyjść, porozmawiać po polsku i poczuć się jak w domu. I to też są jedne z miejsc, gdzie młodzi emigranci przeważnie odwiedzają, bo tam będą mogli zapytać się po polsku o różne kwestie, które ich interesują. Mamy zespół taneczny dzieci i młodzieży, Kukułeczka. I jak widzimy te małe dzieciaczki pochodzenia polskiego w tych ludowych strojach, jak tańczą, krakowiaka, tutaj właśnie w Australii, jeżdżą na różne festiwale, pokazują tą naszą polskość, no to czasami łezka się wokół zakręci. No nie będę Wam ściemniać, po prostu tak jest. Gęsia skóra wychodzi, patrzycie na te dzieciaki, jak oni śpiewają nasze polskie stare piosenki. I to jest właśnie piękne, że te dzieci urodzone, co niektóre już tutaj, na drugim końcu świata, poznają polską tradycję i kulturę. Mamy też polski kościół w Mylands. To nie jest tylko kościół, to jest serce polskiej społeczności. Tam się ludzie spotykają po mszy, rozmawiają, wymieniają się nowinkami. I tam właśnie w takich miejscach czujemy się, że nie jesteśmy sami. Mamy polski sklep, polską cukiernię, gdzie możecie kupić wszystko to, za czym tęsknimy tak naprawdę. Można kupić bigos, można kupić serki Almette na przykład, albo batonik Grzesiek, czy tam jeszcze inne nasze wspaniałe wedlowskie słodycze. W
polskim sklepie, śliwka w czekoladzie, którą uwielbiam, albo galaretkę. Och, i wiecie, mamy tą polską cukiernię na przykład. I uwierzcie mi, jak było ostatnio Tłusty Czwartek, nie tak dawno. No jak zjecie takiego świeżego pączka, jeszcze można powiedzieć ciepłego, no myślami jesteście od razu w Polsce. Od razu, bo to są właśnie nasze smaki. I jest jeszcze mnóstwo innych biznesów prowadzonych przez Polaków. Są firmy cateringowe, są mechanicy polscy, budowlańcy, fryzjerki. To jest też bardzo ważny aspekt, mieć polską fryzjerkę. I bardzo dziękuję wszystkim naszym fryzjerkom tutaj w Perth. Kosmetyczki, panie, które robią pazurki, nasze fizjoterapeutki, które również tutaj dziewczyny zajmują się fizjoterapią. Jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo biznesu. Polacy są tutaj bardzo pracowici i przedsiębiorczy. I to widać wszemi wobec. Mnóstwo Polaków pracuje na uniwersytetach, w szkołach, w przedszkolach, w rządowych firmach. Naprawdę karierę można tutaj osiągnąć. Tylko trzeba chcieć. Więc tak naprawdę kto mówi, że na emigracji człowiek jest sam sobie? Tutaj mamy swoich ludzi, swoje miejsce polskie, gdzie możemy zawsze odwiedzić, zawsze uzyskać dobre słowo, uzyskać niektóre odpowiedzi. Ludzie pracują w różnych branżach, więc mają różne doświadczenia, mają różne swoje historie, które jednym pomogą, jednym nie. Ale PERT to nie jest tylko praca i polska społeczność. No nie. PERT to jest styl życia, który trudno opisać, trzeba go po prostu poczuć. I tym właśnie moim kanałem próbuję to osiągnąć i Wam to pokazać, jak ja to widzę. Swan Valley jest tuż za rogiem, można powiedzieć. Jest tuż za rogiem. Niedaleko wsiadamy w samochód, 20, 20 kilka minut i jesteśmy wśród winnic. Można próbować wina, sery i siedzieć sobie w pięknej oprawie w ogródku, a choćby takie pogaduchy pod winogronem z lampką wina, jeżeli ktoś lubi. Ale wiecie, jak siedzicie w takiej oprawie, to co sobie człowiek myśli? Czy to naprawdę moje życie? No bo tak to wygląda. Restauracje są oczywiście bardzo, bardzo drogie, ale są też na każdą kieszeń i na każdy gust. Zależy kto co lubi. Chcecie kuchnię włoską? Proszę bardzo. Tajską, japońską, koreańską, no jakąkolwiek. Nawet amerykańską. Ja to zawsze się śmieję. McDonald's to jest taka amerykańska firma. Mamy tutaj kuchnię grecką, indyjską, wietnamską. No wszystko jest w Perth. Perth jest takim kulinarnym rajem, że czasem człowiek nie wie, co wybrać. I czasem chcemy gdzieś sobie pojechać na kolację i się zastanawiamy, a może tu, a może tu, a może tam, a może tam. A na końcu idziemy na fish and chips. No bo tak to właśnie tu wygląda. Ciężko czasami wybrać. A festiwale. Co chwilę są jakieś festiwale. Festiwale różnych narodowości. Włoskie, greckie, chińskie, afrykańskie. Każda kultura pokazuje swoje jedzenie na przykład, swoją muzykę, swój taniec. I wszyscy razem obok siebie, w pokoju, w szacunku. I właśnie to jest Perth. To jest miasto, które żyje, które ma wszystko, ale nie krzyczy, bo nie musi. Tu naprawdę dobrze się żyje. I jeszcze tak wracając, byłam już w Tasmanii, byłam w Queensland. Tam też jest pięknie, ale jak to mówią, człowiekowi nigdy nie dogodzi. Byliśmy na Tasmanii. Tasmania przepiękna, góry, widoki, natura, bardziej zbliżona do Europy, dużo chłodniej, ale tylko na wakacje. Byliśmy w Queensland. Piękne tropiki, krokodyle, piękna pogoda, piękna roślinność, rainforest, czyli las deszczowy, przecudowne miejsce, kazuary, dzikie indyki. No słuchajcie, coś pięknego, ale tylko na wakacje dla mnie. I wrócę do tamtych miejsc na pewno. Stanowienie z naszymi dziewczynami, że będziemy wracać do tych miejsc co 7 lat. No więc 3 lata mi minęły, co chodzi o Tasmanię, 1,5 roku minęło, co chodzi o Queensland i właśnie dlatego kochani, będę w 100% polecać Perth każdemu. I słyszę od różnych vlogerów, że w Sydney jest tak, że w Melbourne są 4 pory roku w jednym dniu.
Fakt, tu w Perth nie mamy zimy, śniegowej zimy. Może w okolicach Albany, jakieś 500-600 kilometrów stąd. Czasami pojawia się tam jakiś śnieg, ale to jest tylko troszeczkę. Jak ktoś kocha sporty zimowe, to nie Perth, ale jeżeli ktoś kocha ocean, kocha spokój, kocha nurkowanie, to polecam Perth. Polecam. Jeżeli chcecie stabilności, macie rodzinę, polecam Perth. Perth naprawdę jest oazą spokoju. To jest nasze miejsce na ziemi. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy polecam, powiem tak. No kochani, dziękuję Wam wszystkim za komentarze. Dziękuję Wam naprawdę wszystkim za komentarze, za to, że jesteście, za to, że dotrwaliście do końca. Tak na zakończenie. I tak dlatego, kochani, jak ktoś mnie pyta, Basiu, polecasz Perth? To mówię wielkimi, dużymi literami tak. Polecam Perth każdemu. Polecam tym, którzy szukają spokoju. Polecam tym, którzy szukają pracy. Polecam rodzinom z dziećmi. Polecam parom oraz singlom. Polecam tym, którzy się boją, że będzie im tęskno, bo mamy tutaj społeczność polską, chociaż ja nie mówię, bo w Sydney i Melbourne również Polonia prężnie działa. To nie jest tylko w Perth. Ale jeśli już podejmujecie taką decyzję, dajcie szansę Perth. My daliśmy i nie żałujemy ani jednego dnia. A teraz powiedzcie mi, wy wybralibyście Sydney, Melbourne czy Perth? Albo może inne miasto? Dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa. A może Tasmania, a może Queensland, Brisbane, Cairns? Ale jeszcze jedno. Kochani, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za komentarze. Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję. Moim nowym subskrybentom, którzy przybywacie z dnia na dzień. Cieszę się bardzo, że jesteście. Mam tutaj parę gagatków, którzy mnie troszeczkę tam podskubują, tak dają taki małą, ale wiecie co, ja ignoruję takie rzeczy i będę ignorować i nie bądźcie zdziwieni. Są też komentarze, które YouTube automatycznie wyrzuca. Muszę tutaj zwrócić do Was taki mały apel, że bardzo proszę nie wpuszczajcie, nie dodawajcie do komentarzów linków, dlatego że YouTube automatycznie wyrzuca te komentarze, bo jest to wbrew zasadom polityki właśnie YouTube. Bardzo Was proszę, nie wkładajcie w komentarze żadnych linków, czy z piosenkami. Napiszcie tekst, jak się nazywa piosenka, albo tytuł danego filmu, albo coś w tym kierunku, ale na pewno nie róbcie copy-paste do komentarzy jako link, bo YouTube to automatycznie blokuje. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, kliknijcie dzwoneczek, kochani, bo mam jeszcze dużo do opowiedzenia o tym pięknym życiu bez scenariusza. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, buźka. Bye.